Dzień dobry, słuchajcie, zaczynamy kolejny piękny dzionek. Słoneczko nam tutaj przyświeca. Jeszcze dzisiaj ma nie padać, także jesteśmy happy, ale wybrałam sobie drogę, która z naszej tej village pokazuje, żeby sobie przejść taką ścieżkę. Nie chciałam iść pomiędzy tymi domkami, skręciliśmy sobie w taką fajną polną, polną drogę, w takie przejście koło nas i wyglądało całkiem ciekawie, bo były podesty i tak dalej, ale później się okazało straszne błoto. Ale za to patrzcie, jaki mamy widoczek z góry. Trochę się spóźniliśmy na wschód słońca, bo wschód słońca był z jakieś, no około pół godziny temu. A tu jeszcze kawka, a tu jeszcze to. I tak się wydaje, pies jadł i zamiast wyjść szybciej, to jak zwykle. Ale z drugiej strony, słuchajcie, taki urlop też jest po to, żeby wstawać troszkę później, tak leniwie bardziej. Później tak nie wstajemy później, ale chodzi o to, żeby tak bardziej leniwie. Także słuchajcie, zaczynamy kolejny piękny dzionek. Dzisiaj zabierzemy Was w inne miejsce. Także zostańcie z nami i pokażę Wam kolejny zakątek tutaj z tej strony, który warto odwiedzić. Jak macie taką możliwość, to sami się przekonacie, że jest pięknie. No i słuchajcie, nasza ścieżka błotna doprowadziła nas do tej plaży, do tej części. Na pewno super, jeśli by Wam się udało tutaj zarezerwować nocleg, to fajnie sobie przejść, bo wyjdziecie na tej plaży, która jest taka trochę bardziej spokojna. Szkoda tylko, że tutaj nie można tej kawki sobie teraz kupić, ale pewnie też nie ma za dużo ruchu, więc bez sensu jest to otwierać. Tam górą pewnie też fajnie pójść, ale ja nie wiem, czy to jest jeszcze możliwe, bo ten klif, mówię, jest bardzo już taki na wykończeniu, bym powiedziała. Kiedyś tak byliśmy u góry, pamiętasz? Jak to za pierwszym razem przyjechaliśmy, a teraz zobaczcie, wszystko jest takie zniszczone. No nic, my sobie już wracamy plażą, bo plażą będzie fajniej i widzimy się już z kolejnego miejsca. Pakujemy się, bo dzisiaj również dzień powrotu. Taki krótki to był wypad 3 na 3 noce, ale za to intensywny i jeszcze z piękną pogodą. A jutro pokazuje 80% deszczu z tej strony, także trochę słabo. No więc wracamy zarobić kasę na kolejne podróże, jak to się mówi. Więc jeszcze tylko jedno miejsce dzisiaj. A pies już gotowy do zabawy w wodzie. A tutaj w lewo, jak pójdziemy, to znowu mamy zejście do tej fajnej zatoki, tak? Ale ładna pogoda. I słuchajcie, tutaj zaczyna się nasza przygoda, jeśli chodzi o latarnię Flamborough. To jest naprawdę bardzo ciekawe miejsce. Jeżeli macie taką możliwość, to słuchajcie, zawitajcie, bo można dużo ciekawych, fajnych rzeczy sobie tutaj zobaczyć. Po pierwsze latarnia, po drugie jest tam również miejsce, w którym możecie obserwować foki i za chwilę Was tam zabierzemy. Po trzecie, tak jak tutaj też Wam pokazuję, parking, na który przyjedziecie, jest olbrzymi. Oczywiście trzeba za niego zapłacić, ale słuchajcie, to nie jest tak, że płacicie i nie korzystacie z niczego. Naprawdę jest tam dużo rzeczy do robienia, więc fajnie sobie pobrać tą aplikację, bo od razu Wam powiem, niestety kartą nie da rady było zapłacić, ani gotówką, bo automat był zepsuty, więc trzeba było pobrać aplikację i przy użyciu aplikacji właśnie tym telefonem zapłacić. Tutaj Wam pokazuję mapkę, bo bardzo wiało, więc to, co nagrywałam, to kompletnie nie było słychać. Mapkę, jak się poruszać po tym terenie, czyli mamy latarnię,
Tutaj jest właśnie ten duży parking, o którym Wam wspominałam. Jest tam kawiarnia, jest tam miejsce, gdzie możecie kupić pamiątki, jest zejście drugie na plażę i na tą plażę Was zabierzemy, a tam będzie czekać niespodzianka. Słuchajcie, ruszamy. Mówię, niestety tutaj bardzo wieje, więc przypuszczam, że większość czasu to będę musiała Wam opowiadać, dogrywać, ale tak naprawdę tutaj opowieści to są takie, że jest to latarnia, która tutaj oczywiście stoi u wybrzeża Morza Północnego od 1806 roku. Tutaj, słuchajcie, od latarni idziemy sobie w dół. Mamy taki fajny szlak do fok. Tak naprawdę prosta droga, taką ścieżką się idzie. Tak naprawdę możecie zobaczyć ten właśnie rezerwat tak z góry, jak te foki sobie tam zazwyczaj leżą. Wrócimy tutaj z powrotem i zejdziemy na plażę po drugiej stronie latarni. Nie wieje, słuchajcie, aż niemożliwe. Tutaj macie obserwatorium, a nieczynne oczywiście. Tutaj jeszcze Wam wtrącę, że naprawdę to miejsce, które Wam w tej chwili pokazuję, to jest miejsce, w którym jest bardzo dużo fok. To jest naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowe miejsce. Oczywiście możecie te foki zobaczyć w innych miejscach w Anglii i to nie ma z tym problemu, ale tutaj naprawdę ich jest bardzo dużo i one są tutaj pod specjalną ochroną. No i słuchajcie, wróciliśmy tutaj pod latarnię z powrotem i teraz Wam pokazuję, to jest sklep z pamiątkami, tam z tyłu jest kawiarnia, takie miejsce z lodami, a my schodzimy tymi schodkami w dół. To jest takie tajemnicze przejście i schodzi się do takiej zatoczki, ale słuchajcie, jest to naprawdę warte poświęcenia, jest dosyć stromo, ale naprawdę warto się wybrać. Sami zresztą teraz widzicie, trzeba zejść tak w dół po takich schodkach prowizorycznych, no później trzeba z powrotem wrócić po nich, więc to też nie jest takie łatwe, ale spokojnie, z przerwami każdy da radę. Ale ładnie to wszystko wygląda, słuchajcie. Słoneczko świeci, to jest tak przyjemnie. Tutaj latem są tłumy, od razu Wam powiem, że jak będziecie się wybierać w jakieś takie dni, jak jest bank holiday albo lato, wakacje, to tu na pewno będziecie mieli tłumy. Bo to jest bardzo popularne miejsce. Dużo rodzin z dzieciakami przyjeżdża. Te trasy tu i tak jak my teraz idziemy, to możecie sobie tak iść i my tak naprawdę byliśmy zaraz za tym cypelkiem tak samo. A znowu po drugiej stronie, tam z tamtej strony, to jest ta nasza ukryta zatoczka i tam taki króciutki filmik też Wam nagrywałam i bardzo lubimy tamtą plażę.
Tam jest zawsze bardzo mało ludzi, tylko że plaża jest kamienista. I później już macie Bridgington. Także kilka miejsc z tej strony Wam pokazaliśmy, gdzie warto się wybrać. Począwszy właśnie od Bridgington, teraz tutaj Flamborough, Filey, Scarborough, Whigby. Te wszystkie filmiki znajdziecie na naszym kanale. No dobrze, słuchajcie, tak jak widzicie, piękna jest tutaj ta zatoczka, cudna. I tak naprawdę będziemy kończyć naszą przygodę tutaj po tej stronie. Jeszcze przejdziemy sobie górą do sklepiku, zobaczymy, czy coś tam ciekawego dzieciaki upatrzyły. A jak nie, nic fajnego już nie będzie Wam do pokazania, to w tym momencie zapraszam Was na nasz kolejny... O, zobaczcie, foki, ale niespodzianka! Aho, ale się cieszę, kurczę! No to zapraszam Was z fokami razem na nasz kolejną naszą przygodę, kolejny nasz odcinek. Jeszcze nie wiem gdzie, zobaczymy, ale na pewno w pięknej, słonecznej Anglii z takimi pięknymi zwierzakami, ale słodziutkie. Słuchajcie, powiem Wam szczerze, że jestem pierwszy raz tak blisko fok. Jeszcze nigdy tak blisko nie byłam. No poza tą, którą widzieliśmy w Bridgington wtedy przy plaży. Ona tak leżała przy tych stateczkach raczej. Ale cudownie, dzieciaki były zachwycone, no ale nie ma ich z nami, bo zostały na górze. Także wielkie, wielkie dzięki, do zobaczenia, pozdrawiam Was serdecznie. Foki Wam machają tak samo. Wszystkiego dobrego i jeszcze raz życzę Wam pięknych, cudownych podróży rodzinnych razem. Odkrywajcie każdy zakątek na świecie. Nie wiem skąd jesteście, możecie dać znać w komentarzu skąd jesteście. Będzie nam bardzo miło, a my będziemy się już widzieć z kolejnego pięknego miejsca. Cześć, buziaki, pa! Oczywiście, słuchajcie, po raz kolejny zdarzyła się taka sytuacja, że już się z Wami pożegnałam, a tutaj nagle mąż mi woła: szybko, szybko, chodź, muszę Ci coś pokazać. Byliśmy na tej plaży kilkakrotnie i bardzo często bywało tak, że niestety morze było tak blisko, że nie da rady było po tych kamieniach chodzić. A nawet, jak sobie przypominam, któregoś razu byliśmy tak, że ten odpływ był taki naprawdę może daleko, można było spokojnie po tych kamieniach pochodzić, to nie mieliśmy odwagi przejść dalej. A tu się okazuje, że zaraz za kawałeczek dalej, tak jak widzieliście, jak nagrywałam, no jest takie cudo. Po prostu nie mogłam w to uwierzyć. Powiem Wam, że po prostu to była taka perełeczka, takie po prostu coś, co odkryliśmy podczas tej podróży, takie wielkie wow. Naprawdę nie spodziewałam się, że tutaj te klify skrywają takie piękne miejsce. Oczywiście jest to miejsce cholernie instagramowe, takie idealne na to, żeby sobie tam popstrykać fotki. Sami zresztą widzicie, sami sobie zresztą zrobiliśmy zdjęcie. I powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Oczywiście to jest bardzo, bardzo ważne. Nie wybierajcie się tam i nie idźcie wtedy, kiedy widzicie, że to morze już jest coraz bliżej, bo przypływ następuje cholernie szybko. Sami byliśmy tego świadkiem kiedyś w Robin Hood Bay. Nie zdążyliśmy spakować kocy, już musieliśmy po prostu iść tak naprawdę po skarpie. Także miejsce jest naprawdę super. Jeżeli Wam się uda trafić i też będzie odpływ, to tak jak ta foka można się wylegiwać, ale również skorzystajcie i idźcie właśnie za ten zaułek. Może też Wam się uda zrobić tam jakąś bardzo fajną i ciekawą fotkę, bo naprawdę to był taki dzień, w którym nie dość, że foki, które tak z bliska widzieliśmy, no to jeszcze właśnie ta piękna jaskinia.
tutaj zakończamy naszą przygodę. Już teraz jeszcze raz do zobaczenia z kolejnego pięknego miejsca w Anglii, a być może z jakiegoś innego zakątka, jeszcze nie wiemy. Tutaj oczywiście mój koszyk piknikowy, kawka przed drogą, jakieś małe snaczki. Dzieciaki się jeszcze załapały na frytki z serem.